Zanim zostałem artystą w Polsce, pracowałem w siłach powietrznych jako mechanik silników F-16. Wiem, że jesteście ciekawi, kim ja jestem w ogóle, więc dziś powiem wam, to jest moja historia. Mieszkam w Warszawie, przeprowadziłem się tu 1,5 roku temu i w końcu czuję, że mam swoje miejsce. Maluję murale, robię tatuaże, mam żonę Patrycję, polską tancerkę i razem adoptowaliśmy Jerego ze schroniska. Brzmi spokojnie, prawda? Ale uwierzcie mi, moje życie nie zawsze tak wyglądało. W ostatnich latach zaczynałem od nowa już 4 razy. 4 kraje, 4 nowe życia. Ciężko. A teraz moje największe problemy to żarówka, która padła i te przeklęte czarnowrony, które dokarmiałem. Serio, jedna przeleciała tydzień temu i złapała mnie na głowę. Nie wiem, czy to była miłość, czy zemsta. Nie mamy w Chile, więc pierwszy raz, pierwszy błąd. Ale dobra, nie o tym jest ten film. Najgorszy był dla mnie zeszły rok. Czekałem na kartę pobytu 10 miesięcy. Nie mogłem pracować. Siedziałem w domu, wariowałem. I wtedy wpadłem na dziwny pomysł. Zaprojektuję mural i zrobię go za darmo. Był kiosk przy metrze Stokłosy, więc poszedłem i zapytałem o pozwolenie. Nagrałem całą akcję. Wrzuciłem na TikToka i bum. Ponad 2 miliony wyświetleń. Ludzie zaczęli mnie zaczepiać, pisać, prosić o murale. To było szalone. Po kilkunastu miesiącach w końcu mogłem legalnie pracować w Polsce. I pierwszy raz w życiu, mając 34 lata, zostałem pełnoetatowym artystą. Wcześniej robiłem różne rzeczy, serio. Bycie obcokrajowcem to wielka przygoda. Jeśli też kiedyś migrowałeś, wiesz, o czym mówię. Ale zanim Warszawa stała się moim domem, wszystko zaczęło się w Berlinie. Bo do Berlina przyjechałem razem z Patrycją. Berlin był jak inny świat. Głośny, chaotyczny, kolorowy. Idealny, żeby zacząć wszystko od zera. To właśnie tam pierwszy raz zacząłem malować na serio. Każdą wolną chwilę spędzałem w Mauerparku, na berlińskiej ścianie. Muzyka, ludzie, psy, jedzenie, turyści i ja z farbami próbujący zostawić na tej ścianie kawałek siebie. No i to Berlin, co? W Berlinie nie tylko się maluje na ścianę. Te spontaniczne malunki dały mi odwagę, bo ludzie podchodzili, komentowali, pytali skąd jestem. Pierwszy raz poczułem, że sztuka może być moim językiem. I tam namalowałem cały pokój, w salonie mieliśmy jak w lesie. To było piękne. W Berlinie robiłem też mój pierwszy tatuaż w życiu. Na sobie. I tak właśnie zacząłem tatuować sobie nogi podczas pandemii. Myślałem, że najpierw nabiorę pewności tatuując siebie. Chciałem mieć pewność, że nikogo nie skrzywdzę, zanim zacznę tatuować innych. Berlin zmienił nas oboje. Nauczył mnie odwagi, kreatywności i upewnił mnie, że chcę spędzić życie z Patrycją. W Berlinie zacząłem malować i tatuować. To był pierwszy raz w moim życiu, że mówię, jestem artystą, więc to było bardzo ważne dla mnie. Ale gdzie ja byłem wcześniej? Bo w Berlinie byłem 4 lata, ale przed Berlinem w Polsce byłem. Tak, już byłem w Polsce, mieszkałem przez rok. Miałem kiedyś wizę Working Holiday, ale zróbmy to dobrze. Powiem wam od początku, gdzie ja urodziłem się w Chile i chyba tak będzie lepiej dla was rozumieć, dlaczego tu jestem w ogóle i dlaczego tu przyjechałem. Nazywam się Christian, jestem z Chile, ze stolicy, ale ostatnich 6 lat w Chile mieszkałem na pustyni. Antofagasta się nazywa ten miasto i pustynia Atacama. W Chile pracowałem jako mechanik silników F-16. Tak, F-16, samoloty wojskowe, to absolutnie inny świat. Ja studiowałem to, więc jestem mechanikiem, później studiowałem inżynieria i pierwszy raz, że byłem w Europie, to było w 2015 w kraju Basków. Tam studiowałem przez rok mechatronika
Coś dziwnego jak mechanika i elektronika razem. I mój pierwszy raz w Polsce to był wtedy, bo miałem dobrego ziomka z Brazylii, który kiedyś mieszkał tu w Warszawie i zaprosił mnie na Sylwestra. Więc byłem tutaj na Sylwestra w 2016, pierwszy raz. Minus 19 stopni na górach. Masakra, byłem chory cały czas, pamiętam. Ale to było fantastyczne, bo ja zawsze w Chile na Sylwestra grilla na zewnątrz, krótkie spodnie albo na plaży później jak mieszkałem na pustyni, więc to było absolutnie inaczej dla mnie. Pamiętam, że rzeka była cała zamrożona, nawet chodziłem na wodzie, to był szok. Więc później wróciłem do Hiszpanii. I pierwszy raz, że widziałem stare ludzi tutaj w Europie, sport, piwo w barze z kolegami. Skończyłem studia tam, wróciłem do Chile i myślałem, chcę spróbować, chciałbym mieszkać w Europie. I znowu pracę, studia. Normalnie pracowałem od 8 rano do 17 i o 18 zacząłem studia. Do północy miałem lekcje. Szok mentalnie, specjalnie po Europie to było dla mnie strasznie trudne. Robiłem 6 miesięcy, wróciłem do Santiago z rodzicami na spokojnie, skończyłem studia i przyjechałem do Polski w kwietniu 2019. To był mój drugi raz w Polsce, ale pierwszy raz, kiedy tu mieszkałem. Płaciłem czynsz i tak dalej. Po paru tygodniach znalazłem pracę, to nie było ciężko. I zostałem tam przez cały mój pobyt, który trwał ponad rok, coś takiego. Pracowałem w call center, w biurze, cały dzień siedziłem tam. Doprowadzało mnie to do szału. No i wtedy kupiłem zeszyt, żeby zacząć coś szkicować, rysować, żeby nie zwariować. I któregoś dnia kolega z pracy zapytał, czy sprzedałbym mu rysunek, który zrobiłem tego dnia. Podałem ceny, a on poprosił, żebym go podpisał. I to był pierwszy raz, kiedy pomyślałem, okej, jestem w Europie, sztuka tutaj jest bardziej doceniana niż w Chile. Może mogę na tym trochę zarobić. I potem kilka innych osób z pracy poprosiło mnie o portrety, na rocznice i różne okazje. W tamtym czasie namalowałem też mural w mieszkaniu Patrycji na ulicy Kruczej. Nie miałem wtedy pojęcia, że 6 lat później będę malował murale w Polsce jako swoją pracę. Jeśli chodzi o sztukę, to był piękny czas, bo właśnie wtedy w Polsce pierwszy raz sprzedałem pracę i dostałem zlecenie. Negatywna część była taka, że pracowałem cały dzień mówiąc po angielsku i po hiszpańsku i tak naprawdę w ogóle nie doświadczałem Polski. Nie miałem polskich znajomych, nie zbliżyłem się do kultury. Nie mówiłem po polsku w ogóle, zero. I nie zrozumiałem nawet prostych dialogów przy zakupach w sklepie na przykład. Po prostu żyłem w bańce obcokrajowca. I po roku, kiedy skończyła się moja visa Working Holiday, złożyłem wniosek o kartę pobytu, który został odrzucony. I to było bardzo smutne, bo parę miesięcy wcześniej poznałem Patrycję, więc powiedziałem jej, że muszę wyjechać, że niestety nie mogę zostać w Polsce. A ona powiedziała, okej, to gdzie jedziemy? Możesz to uwierzyć, niesamowite. I tak właśnie razem przeprowadziliśmy się do Berlina. No i już wiecie trochę więcej o mnie. Najpierw to było Chile, oczywiście. Pierwszy raz w Europie, w kraju Basków w 2015. Później wróciłem do Chile. I później przyjechałem do Polski pierwszy raz mieszkać w 2018. Mieszkałem przez rok, później przyjechałem do Berlina 4 lata i w końcu jeszcze raz potrafiłem do Polski. Teraz, jak już wiecie mniej więcej, chciałbym opowiadać komentarze. Kiedy zacząłem malować murale? W Chile zawsze malowałem. Zawsze w domu, w pokoju, gdzie mieszkałem, namalowałem sobie mural. Chyba pierwszy raz, że namalowałem mural, to było w pokoju u mnie, jak miałem 13 lat.
pędzlem i nie wiem jaka farba z warsztatu taty. To było w Berlin. W Berlin pracowałem tylko z Polakami przez 6 miesięcy i ja bym powiedział, że do teraz to około 5 lat, że już rozumiem, no, co się dzieje, jak ludzie mówią do mnie. I to było tam w Berlinie, w tej pracy z Polakami, kiedy oni odblokowali moje uszy. Bo wcześniej nawet jak mieszkałem tutaj w Polsce w 2018, nic nie zrozumiałem. Nie mówiłem po polsku w ogóle. I właśnie dlatego też robię content po polsku, bo to jest moja lekcja aktualnie. Ja nie chodzę na lekcje, nie uczę się z książkami, więc dlatego zacząłem z tym kanałem na YouTubie po polsku, bo to jest bardzo trudne dla mnie. Na początku, pierwszy odcinek, widzisz jak mówię, jak robot po prostu, bo wszystko zapamiętałem, co mam powiedzieć. Jestem Chris z Chile i oferuję mural za darmo, cały czas miałem to w głowie. Ale teraz już widzisz ten progres, dlatego teraz jest bardziej naturalny, bo nauczyłem się po prostu. Na początku zapamiętałem, nie wiedziałem jak powiedzieć tego. Cały czas ludzie piszą do mnie, jeśli szukasz miejsca, no to zapraszam do siebie i tak dalej. Ja szukam spontaniczne spotkanie z ludźmi, więc bardzo dziękuję, ale jak ktoś już pisze do mnie, to możemy ogarnąć jako zlecenie. Za darmo, tylko co robię w ramach projektu na YouTubie, ale reszta to moja pełna etatowa praca. Możecie mnie wesprzeć na Patronite na przykład, albo kupując moje prace w sklepie. Link też będzie w opisie. Możesz sobie kupić print na przykład, albo sztuka po prostu. Namaluję ten obraz, to jest olej. Jeśli ktoś jest zainteresowany, publikuję to w moim sklepie też. Możecie kupić sobie koszulkę na przykład, i wyślę też do was pocztówka, naklejki i zakładki do książki. I dla was wszyscy, którzy komentowaliście w filmie ostatnio, który kręciłem w Łodzi, bardzo dziękuję za radę. Wydrukowałem wszystko, zrobiłem sobie portfolio, więc następny odcinek chodzę na ulicę U, bo tutaj są projekty, które jeszcze nie widzieliście nawet na YouTubie. Więc dziękuję za radę, naprawdę. Teraz będę mówił, że chciałbym malować na domu, nie w domu. Od razu pokażę moją pracę. Cieszę się, że powoli tutaj się robi fajną ekipę. Komentujecie cały czas i chcecie mnie pomóc też, więc szacun. Dziękuję jeszcze raz, że oglądaliście i następny odcinek lecę do Łodzi jeszcze raz. Teraz się uda. Widzimy się nie za długo.